Cześć, ja mam na imię Ewa i zabieram Was dzisiaj do Wenecji, miasta wąskich kanałów, licznych mostów i niezwykłej historii. W dzisiejszym filmie odwiedzę jeden z najsłynniejszych placów Europy, czyli Plac Świętego Marka, gdzie wejdę na dzwonnicę, by podziwiać panoramę miasta. Wypiję kawę w najstarszej włoskiej kawiarni, zatrzymam się przy moście Westchnień oraz zajrzę do jednej z najbardziej oryginalnych księgarni. Na koniec odwiedzę dwie wyspy: Burano, wyspę kolorowych domów, oraz Murano, słynące z niezwykłego weneckiego szkła. Zapraszam do oglądania. Zwiedzanie Wenecji zaczynam od Placu Świętego Marka. To serce miasta i jego najbardziej reprezentacyjna przestrzeń. Najpiękniejszy salon Europy, tak Napoleon mówił o tym miejscu. Wśród otaczających mnie budowli bez wątpienia największą uwagę przyciąga Bazylika Świętego Marka. Tuż obok bazyliki wznosi się dzwonnica Świętego Marka. Najwyższa budowla w Wenecji, licząca niemal 99 metrów. Pierwotnie służyła jako latarnia morska dla żeglarzy, a dziś jest jednym z najchętniej odwiedzanych punktów widokowych miasta. Kupuję bilet wstępu i wchodzę do windy, która w kilka sekund wynosi mnie na samą górę. Z platformy widokowej rozciąga się widok na całą Wenecję, a przy dobrej pogodzie można nawet zobaczyć zarys Alp na horyzoncie. Po zejściu z dzwonnicy zostaję jeszcze przez chwilę na Placu Świętego Marka, które otaczają budynki z arkadami. Dawniej pełniące funkcję siedziby urzędników Republiki Weneckiej. Po północnej stronie znajduje się tzw. Stara Prokuracja, a naprzeciw niej Nowa Prokuracja. Będąc tutaj, warto zwrócić uwagę na wieżę zegarową. Oprócz wskazywania godzin, zegar pokazuje również fazy księżyca, pory roku i położenie słońca w znakach zodiaku. Myślę, że po tym intensywnym poranku warto chwilę odpocząć, a nie ma na to lepszego miejsca niż legendarna Caffè Florian. To najstarsza działająca kawiarnia we Włoszech, otwarta w 1720 roku i jedno z najbardziej stylowych miejsc w Wenecji. Dawniej przesiadywali tutaj artyści tacy jak Goethe, Dickens czy Vivaldi. Warto pamiętać, że Caffè Florian to miejsce, które jest dość drogie, nawet jak na włoskie standardy. Jednak cena nie wynika z wysokiej jakości kawy czy jedzenia, a płaci się tutaj przede wszystkim za atmosferę i unikalny charakter tego miejsca. Po krótkiej przerwie opuszczam Plac Świętego Marka i ruszam w stronę nabrzeża. Po drodze mijam jeszcze Pałac Dożów. Jego gotycka fasada ozdobiona ażurowymi arkadami wyróżnia się na tle innych budowli. Tuż przy Placu Świętego Marka rozciąga się Piazzetta San Marco, niewielki placyk, który stanowi przedsionek głównego placu. Po opuszczeniu Piazzety ci, którzy pragną chwili wytchnienia od słońca lub tłumu turystów, mogą zajrzeć do pobliskich ogrodów królewskich. Stanowią one zieloną oazę w samym sercu Wenecji. Dalej kieruję się na Most Słomiany, niewielki most, z którego roztacza się idealny widok na jedno z najbardziej ikonicznych miejsc w Wenecji, czyli Most Westchnień. Most Westchnień to tak naprawdę zamknięty korytarz, który rozciąga się nad kanałem, łącząc Pałac Dożów z celami więziennymi po drugiej stronie. Nazwa mostu pochodzi od rzekomych westchnień więźniów, którzy przez niewielkie kamienne okienka rzucali ostatnie spojrzenie na lagunę i wolność, której nigdy mieli już nie zaznać. Opuszczając Most Słomiany, kieruję się dalej w stronę najsłynniejszego weneckiego bulwaru. Nabrzeże w czasach Republiki Weneckiej było tętniącym życiem portem handlowym i choć dziś nie jest to już centrum wymiany handlowej, to tutejsze restauracje, kawiarnie i sklepiki z pamiątkami przyciągają naprawdę sporo turystów. Po spacerze wzdłuż nabrzeża zatrzymuję się w kawiarni słynącej z bardzo dobrego tiramisu. Desery przygotowywane są na oczach klientów, a oprócz klasycznej wersji można spróbować także innych smaków tego deseru. Idąc dalej, wchodzę w labirynt weneckich uliczek. Przechodzę przez kilka mostów i docieram do dzielnicy San Polo. To tutaj znajduje się jeden z największych symboli Wenecji – Most Rialto.
Most Rialto to jeden z najstarszych mostów w Wenecji i jednocześnie jeden z najbardziej obleganych przez turystów. Turyści przychodzą tutaj, by podziwiać widok na Canal Grande, czyli największy i najważniejszy kanał w Wenecji. To właśnie ten kanał łączy najważniejsze dzielnice i stanowi główną trasę komunikacyjną. Zaledwie kilka kroków od mostu Rialto znajduje się Mercado di Rialto, popularny wśród mieszkańców i turystów targ. Niestety trafiam na moment, gdy targ jest już zamykany, dlatego jeśli chcesz poczuć jego prawdziwy klimat, warto przyjść tutaj z samego rana. Robię sobie teraz krótką przerwę i zatrzymuję się w jednym z miejsc, które serwuje popularne w Wenecji małe kanapki. Najczęściej podawane są z różnego rodzaju wędlinami, serami lub pastami. Tego rodzaju przekąski często się je na stojąco przed lokalem, co sprawia, że atmosfera jest bardziej luźna. Szczególnie polecam te dwa miejsca. Dalej kieruję się w stronę księgarni Acqua Alta. To chyba najbardziej oryginalna księgarnia w Wenecji. W jej wnętrzu książki leżą w gondoli, w wannach i beczkach, co nie tylko dodaje temu miejscu charakteru, ale także chroni je przed weneckimi przypływami. Poza książkami można znaleźć również pocztówki, mapy czy kalendarze. Odkrywając kolejne wąskie uliczki, docieram pod Teatro La Fenice. To jeden z najstarszych i najsłynniejszych teatrów operowych na świecie. Jeśli chcesz bliżej poznać wenecką kulturę, możesz zwiedzić operę z audioprzewodnikiem. W swojej historii teatr dwukrotnie padł ofiarą pożaru, a drugi z nich niemal doszczętnie zniszczył cały budynek. Nazwa La Fenice, czyli Feniks, nawiązuje do tych dramatycznych wydarzeń i symbolizuje odrodzenie z popiołów. Po wyjściu z La Fenice kieruję się w stronę mostu Akademii. Most Akademii to jeden z 4 mostów, które przecinają Canal Grande i jest jednym z najczęściej odwiedzanych mostów przez turystów. A wszystko m.in. za sprawą tego widoku. Z tego miejsca możesz również dostrzec liczne gondole, czyli smukłe, eleganckie łodzie, które od wieków przecinają wody weneckich kanałów. Standardowa przejażdżka gondolą kosztuje od 80 do 100 euro i trwa około 30 minut. Dlatego ja dzisiaj sobie odpuszczam tę atrakcję. Na koniec dnia kupuję 24-godzinny bilet na Vaporetto, czyli tramwaj wodny. Wsiadam do tramwaju numer 2, który płynie przez Canal Grande. Moim zdaniem jest to doskonały sposób, by zobaczyć Wenecję z zupełnie innej perspektywy. W kolejnym dniu wykorzystuję wcześniej kupiony 24-godzinny bilet na Vaporetto i z samego rana idę na przystanek, skąd odpływają tramwaje numer 12 w kierunku wyspy Burano. Burano to jedno z najbardziej kolorowych miejsc, jakie możesz odwiedzić. Domy pomalowane na intensywne, różnorodne kolory, od jaskrawej żółci po głęboką czerwień, tworzą niesamowity krajobraz. Co ciekawe, cała ta kolorowa paleta nie jest tylko efektem artystycznym, ale praktycznym rozwiązaniem. Mieszkańcy Burano zaczęli malować swoje domy w intensywne kolory, by łatwiej było je dostrzec w gęstej mgle, która często zalega na lagunie weneckiej. W ten sposób rybacy mogli bez problemu odnaleźć drogę do swojego domu. Warto tutaj przypłynąć i pochodzić bez większego planu, a przy okazji nie możesz opuścić Burano bez spróbowania tradycyjnych ciastek Buranelli. Po kilku godzinach spędzonych na kolorowym Burano ponownie wsiadam do Vaporetto i tramwajem numer 12 kieruję się w stronę Murano. Wyspy, która od wieków słynie z produkcji cenionego szkła weneckiego. Po dotarciu na miejsce, bez konkretnego planu, ruszam na spacer wzdłuż kanałów, pozwalając sobie na intuicyjne odkrywanie uroków tej wyspy. W Murano tradycja wyrobu szkła sięga XIII wieku, a dawniej tajemnice tego rzemiosła były tak cenne, że mistrzowie zajmujący się sztuką dmuchania szkła nie mogli opuszczać wyspy.
Dziś spacerując uliczkami można zajrzeć do warsztatów, w których artyści na oczach turystów tworzą misternie zdobione wazony czy figurki. I ja również zaglądam na jeden z takich pokazów. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o historii tego niezwykłego rzemiosła, warto odwiedzić Muzeum Szkła, gdzie znajdują się unikatowe eksponaty. A jeśli zgłodniejesz podczas zwiedzania, polecam zajrzeć do Osteria al Duomo, gdzie serwują naprawdę smaczną rybę. To idealna opcja na odpoczynek i poczucie lokalnej atmosfery. Ja z tego miejsca żegnam się z Wami, dziękuję za wspólnie spędzony czas i do zobaczenia na szlaku.